It's one of those things where for those who don't engage on social, we talk about the vocal minority, it might not necessarily be entirely reflective of what the entire player base is saying. I guess that's where the data comes in. You can validate all that stuff. Yeah, exactly. So what we do is that we take all this live game data and then we try to correlate the feedback we get from the community, from you guys, to what's really happening in the game. And so what's great when you do game design balancing using data is that you can hear all the players. Because like you said, even if you're not vocal on social media, we can still hear you because everything you do in the game just has an impact on balancing. Like from the operators that you pick, the weapon loadout that you select, or even how you use your gadgets. So all that information gives us some context because we have like the focus from the community, but data and that's the players' quantitative action that we're seeing. Yeah, exactly. So all of that gives us some context to just really target the core issue and see how it's happening in the game. So as a player, even if you're not active on social media, you can just play the game and you're already helping us a lot. You're giving us tons and tons of information about what's happening in the game. But in the case of Pulse, so it was about a year ago when Justin and his team came to us and said, okay, we have this issue with Pulse, and as a player, you can feel it. You see that, well, it's not great, this gadget. But we wanted to check the data. So what we did was that we looked at the number of opponents we would detect when using Pulse's gadget, and we saw that on average, I think we have a graph. Yeah, I think on average, you would detect someone every 2 usage of your gadget. And that is extremely low. So we went to game designers and okay, his gadget is underpowered. It's underwhelming. So they took that into account. They made some changes, and then as you can see, the usefulness of those gadgets went significant. Wow. So it really went up. So I think Leroy can just tell you what they did. Yeah, they just basically go fix it, and then you do it. Yeah, exactly. Fix it. Yeah, we fixed it, but we knew we had an issue with the gadget itself. So we decided to rework it, and basically we focused on 2 main problems. The first one was visual comfort. For us, the trade-off between your surrounding environment versus the intel you were gathering was a bit unbalanced. So we make strong visual changes, so it became much more easier for you to play with the gadget. And the second change we made was the detection rate. We had to increase it, so it gives you more opportunity to gather intel and to play with it, and it becomes much more fun. And as you can see, there is a strong difference between the before and the after. Yeah, that's really cool. And as we all know, I mean, anytime you issue a change, an update, that leads to more feedback. The cycle begins anew. You guys had some pretty significant changes actually just earlier this week, last week. Yeah, just last week we introduced our first update to Operation Health. Sort of our new direction for Rainbow Six Siege over the next 3 months, where we're really focusing on the core issues of the game. And last week we just pushed live interactive matchmaking, one-step matchmaking, and also the first phase of a balance change to Glass, who, when we introduced that balance change during the mid-season reinforcement, the community came to us and they were like, whoa, hold on a second, this is a little crazy. Little OP. And so we use that information from the community, pass along to these guys, and these guys are starting to roll out those balancing tweaks and try and find the right balance, because no operator is ever really fully, truly balanced. There's no perfect balance, but we're trying to get as close as possible. Yeah, and it's an ongoing thing as well. So what's the early sentiment on the recent changes, the matchmaking in particular? Yeah, so the feedback is that it's too fast, which is not a bad issue to have. Yeah, slow it down, guys. Yeah. People are really excited for it, and we can't wait to show more. And where can people go to find out more? You can find more on rainbow6.com/health, and the patch is coming to consoles very soon. Awesome. Thank you very much, gentlemen. Okay. Enjoy E3. I know you guys are doing a star player sort of tournament on the floor. That should be a lot of fun. Sweet. Cool. Thank you very much. I'm scooching in. Hey, yeah, hey Zach. Scooch Thank away. you guys. And as always, if you guys want to join the conversation, be sure to use #UBE3. So we've now seen on a few instances kind of this meaningful relationship that we forge with our communities, but it's also, I mean, it extends beyond the game as well. Yes, indeed. Like creations, like community creations. Good word, yes. A little fan art, a little cosplay. Yep. We wanted to take a few minutes now to share some of our favorites. This is Community Creations. Boom. Always looking and listening for critical feedback about our games, the Ubisoft community team also finds and loves to share weird and wonderful creations.
From Team Geo crafting a functional Rainbow Six Siege drone and bringing it to the Six Invitational in Montreal, to the guys at Rooster Teeth immersing themselves in the destructibility of barricades. Rainbow Six-inspired interior decoration can use anything from physical sledgehammers to digital paint, like these pieces, which come courtesy of Deadbird. While subreddit user Darkhar95 and streamer Yesterday's Lie just kill it with the cosplay. If you've ever ventured into the depths of the For Honor subreddit, you know it is rich in the dankest of memes. Jeb192 has done a few of these beauties, some of which go on for an hour. This man, Pan, should be knighted for his handcrafted Warden cosplay. And we just love these pieces from Sabo6, Shengi Sun, and Fragment. Most kids make birdhouses in woodshop, but Kyle Davidson crafted this Ghost Recon Wildlands skull for an A+ from us. And Neom's haunting El Sueño clearly favors intimidation over hygiene. Meanwhile, Nerd Out released this beast called Kill a Ghost. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and remind you cannot kill a ghost. Shiny Window's supercut of Watch Dogs 2 characters looking directly into the camera is a great example of the joy that comes from falling down that YouTube rabbit hole. YumiXO and Dratova give us a couple of our all-time favorite renditions of Wrench, and the cosplay out there has been incredible. Thumbs up to all of you, and shout out to Aspira for her kick-ass Sitara. And have you ever wondered about the effectiveness of Marcus's Thunderball? Well, the guys at Zombie Go Boom asked and answered. Check out the full video for the gory details. And they also happen to do one for the Assassin's Creed Hidden Blade. Great real-life videos are hard to do. We know that. But the creative minds from DiffView absolutely nailed this one for Far Cry Primal. The environment shots, the furry companion, the... Dobra, już włączyłem mikrofon. Możecie dać znać, czy jest dobra różnica głośności. So much love to spread around from the Division community, cosplayers like Idolan Fox, Matt Shields, and the legit Miss Laura. Spoko, mogę... Great. At just 16 years old, Radu and his friends are basically making their own. Mogę wam dać moda, tylko nie wywalajcie ludzi. Zobaczę, jak to się robi. Nie wiem, po co wam jak na razie, w sumie nie ma jakiejś sytuacji, które wymagają. Ale proszę bardzo, Lelek w sumie się zasłużył jako mecenas. Dobra, spróbuję trochę spróbuję trochę podgłośnić. Teraz jest czas na takie regulacje. Dobra, podgłośniłem konferencję, mogę jeszcze przyciszyć trochę mikrofon. From such conferences as Microsoft yesterday, it's Jean Guédon, the creative director on Assassin's Creed Origins. John, how are you doing, my man? I'm doing great. I mean, yesterday was fantastic. It was such an experience and we're really happy to be finally... W ogóle jeden z tych typów, ten co przed chwilą mówił, to jest z GameSpotu, wcześniej pracował jako dziennikarz. Indeed, the game is huge, it's enormous, the scope is big and obviously we want... O mój Boże, ktoś właśnie spytał, co to jest XCOM 2. Chyba nigdy nie byłeś na tym kanale. Today, after the conference, it's going to be 30 minutes of live gameplay, and we are going to be here with Ash and Carl from the dev team. Stick around after the conference for that, but of course, lots of excitement to come before then. So, to continue with the show, let's toss it out to Grace and Leon for the bestowing of the golden ticket. Dlaczego oni mówią o jakimś złotym bilecie? Chyba coś mi ominęło. Nie no, tak to nie banujemy za niewiedzę. No ogólnie niestety to jest no taka spodziewana reakcja niestety. No XCOM 2 to nie był to nie była mainstreamowa gra niestety, a powinna być. To jeszcze nie jest konferencja, to jest ich pre-show.
gdzie się jarają, jaki to Ubisoft jest zajebisty i nie wiem właściwie co robią, bo nie słuchałem. Dobry wieczór, cześć Spartan. I got home and I told my dad to sit down, and then I told him I wanted to switch from a career in banking to a career in video games. I had to calm him down a bit. It took him a good few months to... Widzę, że podobnie jak Bethesda dzisiaj też miała taki motyw, że mówili o tym, jak to jest pracować w branży gier, tylko że dzieci się wypowiadało o swoich rodzicach, którzy pracują w branży gier i opowiadali, że o, mój tata to siedzi przy komputerze i coś tam robi. Somehow in their minds they think that I'm playing computer games all day. I was taking my studies in computer engineering, and I told my dad I really wanted to go to school as an animator, and he said, "No way, you're not doing that. You're finishing your studies." I was in my 3rd year of law school when I told my parents I wanted to work at Ubisoft, and they were like, "What's that? Is that a law firm?" And I said, "No, it's a video game company." And they were like, "Oh, I've never heard of it." They were really kind of shocked. Ale spoko, w sumie podoba mi się, że pokazują właśnie deweloperów. Bo właściwie rzadko ich jakby oglądamy bezpośrednio. Zazwyczaj wychodzi jakiś jeden koleś i tyle. I liczą się gry i te wszystkie marketingowe gadki, trailery, a przecież właśnie sporo ludzi pracuje przy tych grach. My mother started me making video games when I was about 8 years old. She learned how to program herself and then taught me how to do it. So I was making my own video games ever since I was a little. Ej, no uspokójcie z tymi adminami. Nie wiem po co w ogóle chcecie, to się nic nie dzieje. Nothing between the 3 brothers, and we would use catalogs and basically bring to life role-playing games using, pen and paper and our own imagination. From there, my mom kind of knew that I was going to explore something from that creative side, and she's always been super supportive of that endeavor. My mom was super supportive. She just gave me a thumbs up and said, "Go for it." My dad was supportive as well, but he thought it was super childish and that I'm gonna grow out of it one day. No, do PewDiePie jeszcze mi brakuje jakieś 52 miliony subów. Minus 7 tysięcy. Sometimes she'll try and tell her friends, "Oh, my daughter writes for video games," and they'll say, "Oh, what's that like?" And she'll say, "I think she makes the words come out of the characters' mouths." So, bless her. She supports me, and that's all that matters. Now he's happy for me, so I'm glad I did and didn't hide it. Don't hide it. Spoko, ten link jest w ogóle zajebisty. Z Twittera go mam, już nie pamiętam kto go zapostował, ale ten link właśnie z tymi wszystkimi konferencjami jest zajebisty, bo są czasy od razu przeliczone dla naszej strefy czasowej, więc... Just be honest, I think. Let them know that you're passionate about it. Let them know why you want to go into this. Don't choose a career with your brain, but choose something that your heart tells you to do, even though that sounds really cheesy. All right, all right, all right. Yes. Everybody make some noise. All right. Chyba się zaczyna. So like every year we select a golden ticket winner. Kaze here, how are you feeling? I'm feeling great. Make some noise for Kaze, our golden ticket winner. A co oni dostają za te złote bilety? Wszystkie gry Ubisoftu, jakie kiedykolwiek wyszły? Cell phones off, no smoking, which means e-cigarettes, vape pens. Look, you get it, you vape, just, keep it outside. Niestety PlayStation nie będziemy oglądać konferencji, bo jest o 3:00 w nocy. Z PlayStation będzie tylko podsumowanie, mam nadzieję, że jutro. No jeszcze muszę dokończyć montowanie konferencji, podsumowanie konferencji Microsoftu. Już prawie skończyłem, ale się zaczął stream. Podsumowanie Bethesdy też zamierzam zrobić, chociaż tam za dużo nie było. O, Division. Nadal ktoś w to gra. Piwo ok, bo jest bezalkoholowe, więc to bardziej po prostu taka woda o smaku piwa, ale jest spoko. Widzę, że na Ubisoftie też królują youtuberzy, bo pokazują właśnie jakieś śmieszne filmiki z YouTube'a z Division. Ho, ho.
W sumie chyba nie powinienem hejtować ogólnie innych youtuberów, bo sam w tym siedzę. Znaczy ja nie hejtuję, tylko po prostu śmiesznie, że wszyscy ci, którzy prowadzą konferencję, wpadli na ten sam pomysł i próbują właśnie youtuberów jakoś zintegrować w swoim show. Myślę, że chyba co roku Ubisoft robi coś takiego, że na koniec pokazują, a jeszcze pracujemy nad tym i to jest jakaś gra, która wyjdzie pewnie za rok albo za półtora i to jest niby takie zaskoczenie, więc no spodziewam się, że w tym roku też coś takiego będzie, ale nie mam zielonego pomysłu, co to może być. Właściwie nawet nie chcę o tym myśleć, to, że mnie zaskoczyli. Życzyłbym sobie Prince of Persia, powrót do tej serii, naprawdę, tylko żeby to zrobili tak jak w Sands of Time, gdzie naprawdę trzeba było no się starać i po prostu mieć skilla, żeby przejść te poziomy. Niby się już zaczęło. Właśnie to jest pierwsze, co pokazują. Filmiki z YouTube'a. Tak, to jest konferencja. Taki montaż śmiechowych filmików. Oho. Ej, ale For Honor jest zajebiste, tylko kurczę, nie mam czasu naprawdę się w to wkręcić, a system walki naprawdę mi się podoba. No faktycznie, jeszcze 5 minut, ja już naprawdę myślałem, że oni zaczęli, bo jest... Ale no niby już pokazywali salę tam, gdzie się odbywa konferencja, więc już praktycznie są w środku, już praktycznie zaczynają. Mogli ten montaż puścić później i zrobić go nieco krótszym, ale no okej. O, ulubiona gra pecetowca, Watch Dogs 2. Właśnie, muszę wrócić do Watch Dogsów, bo mam DLC-ki do ogrania. Kurczę, ta gra mi się naprawdę podobała. Siema Krix, miło mi cię widzieć tutaj. Chyba pierwszy raz? Albo drugi? I'm getting emotionally invested in a game about balls called Balls. This is way more interesting than I was expecting. Okay, hold on. If you are just joining us, hey everybody. Hello. If you're just tuning in, you are 2 minutes away from Ubisoft's E3 2017 conference. As you can see, we are backstage. We are behind this giant screen. Już nie kupisz i nie możesz kupować Watch Dogs 2, bo to jest gra dla ludzi, którzy czują ten styl. As you can see, our devs are behind us. They're getting ready for this show. Let's check in and see how some of them are doing. Maybe Jason? Hi Jason, sorry to surprise you. Come over. Co tu się dzieje? Dlaczego oni pokazują jakieś zbiegowisko za sceną? So you guys had an amazing conference last year. What can we expect this year? For South Park this year, it's all about the booth. We're doing hands-on. Bo nie piszesz na czacie. Dlatego nie zauważam. A właśnie, teraz jak oni mówią, to jest dobra głośność, nie? Powiedzcie, że jest dobra. Can you let us know about that? Sure. So it's the local strip club at South Park. It's the Peppermint Hippo. Jeżeli chodzi o gry, które Microsoft pokazał, to mi się najbardziej podobało Ashen i The Last Night, no i oczywiście Ori. Więc w sumie te mniejsze tytuły, ale naprawdę zrobiły na mnie mega wrażenie te trailery.
They keep sending me reference. You guys can stop making it rain for a No mi się jedynka bardzo Destiny podobała, więc ja nie podchodzę ostrożnie, tylko podchodzę na zasadzie dajcie mi. Right. Dan. So, Dan, you had an announce last week for Far Cry 5. That went great. One of the things I've noticed is that every time you go out on Ja jak streamuję, to nie czytam tweetów. Skupiam się na streamowaniu. Not even a little. I'm dying on the inside, dude. All right, I think we're all definitely feeling the nerves, even all of us here backstage. So a lot of people work on Far Cry. Is there anything that you'd like to say to all the teams here in the Właśnie, w sumie czekam na gameplay z Far Cry'a 5 na tej konfie. Chcę, żeby pokazali naprawdę coś, co mnie przekona, że to nie jest kolejna kalka, tylko w nowym settingu. Fantastic. All right. Let me just take that opportunity. We've said hi to our communities. I want to say hi to everyone at Ubisoft World. I know you're watching, you're up late around the world watching this, so hi to everyone at Ubisoft World. No tak, zgadzam się, czytam Twittera intensywnie, ale na streamie chcę po prostu widzieć i przeżywać to bezpośrednio, a nie czytać opinie innych. Nagłówek w jutrzejszej gazecie to będzie, że Sony pokonało raka i wygrało E3. CEO and co-founder of Ubisoft, Yves Guillemot. Everyone please, Yves Guillemot. Hello. Yves, I believe the honor is yours. Would you do the honors, please? Yes, sure. Let the game Piję to piwo co wczoraj, czyli Lech Free, bezalkoholowy, taki alamusów. Tak, mówiłem już i że nie oglądam Sony, idę spać, obejrzę sobie na spokojnie w dzień, jak się wyśpię. Nie robi mi to różnicy, czy zobaczę te trailery kilka godzin wcześniej, czy nie. Właśnie teraz się zaczęło, Patryku. Właśnie się zaczęło. O! Jednak dobrą miniaturkę zrobiłem. Są króliki. O, i jest box z Mario. To już wiem, co to za gra. Ta, co wyciekła już dawno. Przepraszam, ale mnie to śmieszy. Teraz przyjdzie Mario. Ej, mnie śmieszą te króliki i się tego nie wstydzę. Hello everyone. To będzie pewnie ta gra na Switcha. We've always wondered what could happen if our crazy rabbits were unleashed upon the world of Mario. Today, Nice. the dream is reality. Ale spoko, że Nintendo im dało taką markę. And to talk about this unexpected encounter, it is my great honor to welcome a very special guest, someone I truly admire. Please. No nie, Aiszy już potwierdzili, że niestety nie będzie. Też się smucę. Cześć Wojtku, witam. Cross z Mario zajebisty, jaram się. Zwłaszcza, że to ma być coś w stylu X-Koma, turówka. Więc w ogóle już coś w moich klimatach. Kupuję Switcha. Thank you for coming. We are so happy to have you today. So what have you brought with you? Well, What did you bring? this is a life-size replica of one of the weapons from this game. Wow. Cool, I'm sure you love it. I brought one for you. Okay. Oh, thank you. Wow. Czemu Aiszy nie będzie, to zaraz powiem. Na razie nie chcę wam przerywać. Bo w sumie sam jestem zainteresowany tą grą. Znaczy właściwie to nie będzie jej, bo potwierdzili, że jej nie będzie.
Będą deweloperzy i napisali coś takiego We still love you Aisha, ale w tym roku deweloperzy hostują wszystko. These are a little bit different from the weapons you see in Ghost Recon. Yeah, very different weapons for very different worlds. This one is, I think, very effective in the world of Mario and Rabbit. So, should do well. Facetowiec, nie hejtuj. Mario i Ubi, najlepsza rzecz ever. Of Ubisoft's long-standing collaboration with Nintendo. You know, from the DS to the Wii, and more recently for the impressive launch of the Switch. You know, it has always been, we have always been inspired by Nintendo and by all the great work you have been able to do. O, już przeszedł na japoński. Yes, thank you very much for all the work that we've been able to do together over the years with Ubisoft. I mean, Yves, it's already been about 25 years since you and I first met. で E3 とかに来るたんびに UBI さんのブースを僕は訪問してでビデオで撮ってもらって社内のビデオに登場したりしてましたね。And every year at E3, you're kind enough to invite me to your booth, and we get to take lots of pictures and videos, and I've even recorded messages for Ubisoft employees in the past. そのたんびにね、なんか UBI の開発の皆さんのすごい任天堂ゲーム愛みたいなものを感じてきて。Zdrowie. So over the years, I've always felt the deep, heartfelt passion that Ubisoft developers have for Nintendo and its characters. それは一方でね。僕は同じ開発者としてライバルですからこう戦う姿勢で頑張ってきたんですけど。But on the other hand, because we're both software developers, we've also looked at each other as kind of rivals and tried to see. Dobra, ale niech pokażą mi tą grę, naprawdę chcę to zobaczyć. さんからラビッツの人形をもらったりいろいろして僕の席の前にもラビッツがいっぱいあるんですけども、そういうラビッツのヒューモアはすごく理解してました。But of course, I've known the Rabbids characters for many years, and I have many Rabbids figures decorating my desk. And so I've always been a fan of the characters and their humor. だから今回の話があった時にラビッツがどんなユーモアをこう。O, The Crew 2 w Polsce grałbym. So since this project first started, I've been very excited to see what kind of humor the Rabbids could bring to the Mario world. Ej, naprawdę ja lubię te króliki, naprawdę. Ale w sumie nie grałem w żadną grę z nimi. So when I met Davide-san, who is the creative director of this game. O, jeszcze... O, dyrektor ma japońską koszulkę, więc jest spoko. Nintendo approved. Just one condition for this project. 絶対こうジャンプするゲームとかそういうプラットフォームゲームじゃなくてマリオで今まで作ったことのないジャンルのゲームを作ってほしいとお願いしました。I said, whatever you do, don't try to make a jump game or a Mario platformer. A nie widziałem tego wycieku The Crew, więc... よかったですね。And it's great. And I can tell you, it was an exciting, very exciting challenge for. O nie, pecetowiec, zaspoilowałeś. Przez chwilę myślałem, że naprawdę Polska będzie. Thank you very much for giving us the chance to perform on this game. はい、本当にこうヨーロッパで作るとこんな。Hej Maniek, witamy na streamie. Jest fajnie. UBI さんやっぱりアクションゲームをちゃんと作ってる会社なんで、こう単性のストラテジーゲームというもののちゃんとこうテンポのいいゲームが出来上がりました。And so, of course, because the game is being made in Europe, it has a very unique flavor to it. And of course, Ubisoft is very good at making action games, but this game in particular has a great layer of strategy and tactics to it, but with a very good pace. Yeah, no, it's going to be fresh, actually. So now let's welcome Xavier, you know, the producer of the game, and he will show us the game. Yes, pokażę tę grę. Dziękuję. Chcę to zobaczyć. Ogólnie wyciekła cała jakaś wewnętrzna prezentacja tej gry już dosyć dawno, więc to nie jest żadne zaskoczenie. Ale i tak chcę zobaczyć tę grę w akcji. Finally we can talk about this project. Tak, Switcha kupuję pewnie pod koniec roku. Dzięki, miło mi WWEK API. So, what is this game exactly? So Mario plus Rabbids Kingdom Battle is a tactical adventure exclusive for the Nintendo Switch, and let's check right away some gameplay. Ekskluzyw na Switcha.
Ale fajnie, że inni deweloperzy niż Nintendo robią w końcu ekskluzywy na Switcha. Jak sweetaśnie. Czemu przed nimi jedzie odkurzacz? Mam nadzieję, że to wyjaśnią. And it made the world completely unstable and chaotic. So Mario, as a true hero, wants to save the day. But this time, with some new friends. Słodkie są te króliki. Kurczę, ja naprawdę chcę zagrać w tę grę, przepraszam. And at first, they don't really know each other, but in the end, they will form this dream team that will potentially save the Mushroom Kingdom. Każcie walkę. Podobno jest turowa. No i gdzie ta walka? Też się cieszymy, że jesteś z nami. And as the game is a turn-based tactical adventure game, combat is a really big part of the concept. Jest, pokażą So walkę. you fight wave after wave of rabbit that somehow turn bad. And what we see here is just the very beginning of the game. So we'll Ten Cloverfield Lane też polecam. So the two flags you see on the screen here is to tell you this is a battlefield zone. So you'll switch from exploration mode to battle mode. No normalnie XCOM z Mario. To jest to, co chciałem. To, czego zawsze chciałem. Ej, no, nawet identyczne jest sterowanie jak w XCOMie na konsoli. Battlefield ingredients such as covers for protection. So Rabbit Luigi here using half cover or full cover. And we also have what we call team jump. To jest Mario RPG połączone z XCOMem, czyli moje dream game. No normalnie XCOM z Mario. Behind that cover and expose them by destroying that cover, which is really interesting in terms of strategy because for the next turns you'll be open for attacks. And last but not least, techniques. So from defensive ones. Podoba mi się to. Ale ja po prostu, no, lubię bardzo turówki, więc dacie mi fajną turówkę, to się zjawię. So this is a very core aspect of the game itself. So you mix and match attack options, movement abilities, techniques. But we also have other ingredients such as pipes, rabbit pipes. So those give you a good move to flank the enemy. So here, for example, Ej, ale naprawdę wygląda to na całkiem złożone, właśnie jest dużo opcji taktycznych, więc to nie będzie aż taka chyba dziecinna gra, jeżeli chodzi o sam gameplay. Zresztą w ogóle gry Mario, nawet platformówki bywają trudne, więc... And what we see here is actually explosive cover. So those have many type of Owszem, jak będzie jakiś bundle Switch i ta gra, to biorę. So again, this is just a glimpse into the basics of the game, and as you progress into the game, you have more tactic tools. You'll be able to do more combo setups. You'll be able to use different type of heroes, different type of weapons, in order to battle your way through. Fajnie to wygląda bardzo. No, zgadzam się, Ipak. Bardzo fajnie się ta gra zapowiada. Poza tym naprawdę nie sądziłem, że tego dożyję. Współpraca Ubi i Nintendo. Znaczy już w sumie Nintendo dawało wcześniej deweloperom swoje marki, w tym na przykład chyba gry te z Olimpiadą nie były robione przez Nintendo, na przykład Mario i Sonic Olympics. Ale dziecinna jest tylko stylistyka, sam gameplay jest dosyć taktyczny, przynajmniej tak to wygląda na tym gameplayu. And that's just a glimpse into the game itself, but first and foremost, this is a project done with passion, with our hearts.
So it would not exist otherwise. So we just can't wait for you guys to try the game at E3 this week. For those who are not at E3, you'll see online coverage, videos and surprises. Zgadzam się, Cereza. Świetnie ta gra wygląda. Great E3. Thank you. Must have na Switcha. Mario jest niezłym badassem. Ej, minęło dopiero kilka minut, to już mnie rozśmieszyło Ubi, więc już mają plusy pierwsze. Ciekawe, czy mi zaraz zbanują YouTube'a za te piosenki. Amiibo? W sumie mam tylko jedną figurkę, bo chciałem mieć figurkę z Metroida, więc mam, ale nie zbieram. Ogólnie wydaje mi się, że fajne są te figurki, jak ktoś jest kolekcjonerem. Ej, dla mnie to jest właśnie to pierdolnięcie. Ta gra. Rockowa muzyka, wybuchy, wąsaty hydraulik. Amiibo? Nie, no nie są takie drogie, zwłaszcza, że często w Polsce akurat to nie jest problem dorwać w dobrych cenach. W Stanach mają znaczny problem, bo tam się strasznie szybko wyprzedają. O, boss. Far Cry na pewno będzie, nie martwcie się, też czekam. Jak myślicie, co teraz? O, Assassin. Nie czekają na koniec. O, aż się stream ściął, taka zajebista. Game director for Assassin's Creed Origins. I've waited a long time to say that. Almost 10 years ago, I, as many of you, fell in love with a game. That game took us to the Third Crusade. And we fell in love again. Ja w sumie naprawdę w tym roku kupię Assassina, bo podoba mi się nawet to, co zobaczyłem. Odpocząłem sobie od serii i chętnie do niej wrócę teraz. And of course, to the Republic of Pirates. For the 10-year anniversary of Assassin's Creed, for our fans, for ourselves, and for all newcomers, we wanted to go back, very far back, to show how it all began. Since Black Flag, over the last 3.5 years, W sumie to jest dobry pomysł, żeby zrobić teraz taką grę, która wraca do samego początku, żeby ściągnąć nowych graczy i zacząć pewnie kolejną serię. to life. Now Egypt challenged us. It fundamentally challenged us to reinvent what it means to be Assassin's Creed. And over the next few days, you will see, play, and feel this reinvented experience. Wczoraj na konferencji Microsoftu był Assassin pokazywany. To be here representing the amazing work of a phenomenal team. And thrilled to finally be able to show you this beast we have been building. Without further ado, Nelek, jak masz tyle gier do nadrobienia, to olej je i graj w X-Koma. Kurczę, to chyba ten sam trailer co wczoraj na Microsoftie, więc mam nadzieję, że chociaż gameplay będzie inny. Ja będę oglądał stream z konferencji Sony, ale offline.
jutro normalnie w dzień. A no dobra, jeżeli grasz Personę na lek, to faktycznie nie można olać. Ale zawsze podobały mi się trailery Ubi, bo fajnie dobierają muzykę, która niekoniecznie się kojarzy z danym settingiem, ale dobrze współgra. Tak, też już zauważyłem, że to jednak inny trailer. To dobrze. Podoba mi się ten Assassin. Nie sądziłem, że to powiem, ale jestem podekscytowany nowym Assassinem. Thank you. Thank you, thank you, thank you. As an extra treat, let's check in with home base, where we're going to get a glimpse of what you'll see right after the Ubi conference. Hey there, folks. Chris Waters here at the home base with Hanny Duong and Carl Luet, producer on Assassin's Creed Origins at Ubisoft Singapore. Nie skończyłem jeszcze Persony i sobie pluję w brodę, że nie mam czasu tego zrobić, bo chcę to zrobić. Carl, kick it off. Give us a little taste here. Open world of Egypt. This is the demo that we will be showing on the show floor here at E3. Świetnie. Uwielbiam nagrywanie kamerą z ekranu. Czemu nie mają direct feeda? What the fuck? Ej, ale z daleka to naprawdę wygląda jak Metal Gear, jak jechał na tym koniu i taki podobny krajobraz. Good. It's running on an Xbox One X. We'll be giving you the gameplay feed after the show. We've got 30 minutes of that coming up, but też się zgodzę, że te 2 lata pomogły tej serii w końcu odświeżyć siebie. Nie no serio, to jest akurat słaby pomysł, żeby pokazywać gameplay w takiej formie. Be sure to tune in right after the conference. Chris and I and Carl here will be right here. Ash will be joining us as well. You won't want to miss it. That 30 minutes live gameplay feed is coming up after the show, but for now, it's back to the stage and on with the excitement. That's it for now. Thank you. Może na koniec pokażą gameplay. Czemu ja robię taki dziwny Don't gest? forget that you can watch this demo in its entirety after the conference, live stream from our home base. And for those of you here at E3, please come to the Ubisoft booth where you can live this new experience of Assassin's Creed. Thank you very much. Nie, no myślę, że jeszcze na pewno pokażą Assassinę dzisiaj. Jakiś fajny fragment gameplayu, prawda? Muszą pokazać, nie? Będzie to ich sztandarowa seria. O! Myślałem, że stream mi się zepsuje do góry nogami, ale nie. Co to, Watch Dogs? A nie, The Crew. Obowiązkowa fabuła, która nikogo, bo to ścigałka. Ściągnęli z tego, Incepcji. Zaraz ich Nolan pozwie. Kurczę, ja mam The Crew na PC-cie, bo był za darmo przecież na tym Uplayu i pograłem może pół godziny. Znaczy to nie jest zła gra w sumie, ale nie chcę się w nią grać. Za dużo rzeczy do robienia w sumie dla mnie. No, owszem, 135 osób. Witam wszystkie, całe 135 osób. Miło, że wpadliście.
A to jest The Crew 2. Ej, czy tam będzie można latać samolotami, czy to po prostu takie ujęcia, żeby było fajnie? Ja po prostu chcę zobaczyć tego Far Cry'a, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście, tak jak Assassina, udało im się trochę odświeżyć tę serię po takiej przerwie, czy to będzie tylko zmiana settingu. Dzięki Asterixon, miło mi, naprawdę. Ostatnio sypiecie tymi pochwałami. Wow, motorówki będą, confirmed. Nie, mi się wydaje, że na końcu pokażą jakieś mega coś, hiper niespodzianka, czego nikt się nie spodziewał. A Far Cry będzie w środku. Jeszcze Just Dance i jakiś cringe'owy numer na scenie. To the big, wide, open world of the USA. Thanks to our players, we have taken this iconic vision to the next level. They showed us Dobrze, spinam się. and what they wanted to see in the futures. Now it's time to take Dzięki, it naprawdę. way beyond driving. I am Stefan Bede, Creative Director. This is The Crew 2. Właśnie Yeah. nie wiem ile subów, ale na pewno boost był spory. E3 to jednak jest dobry czas dla wszystkich związanych z branżą. Louder, bigger, edgier than anywhere else in the world. Drivers and fans meet across the country and celebrate a common passion for all things motorized. Now's your chance. Znaczy w sumie fajnie, że będą inne pojazdy. Ladies and gentlemen, welcome to The Crew. Trochę to poszerzy różnorodność w grze. Ale naprawdę brakuje mi Aishi mimo wszystko. Ale ci deweloperzy naprawdę sobie spoko radzą, tylko już się przyzwyczaiłem, że ona tam jest. Trochę osobiste pytania, jaką mam korektę na okularach. Nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc. Zauważyłem też, że jak się streamuje w taki sposób, że zakłada się te eventy na YouTubie, to jakoś więcej ludzi przybywa. Ale też może być kwestia tego, że streamuję konferencje wielkich korporacji. To też może być to. Więc muszę sprawdzić potem, zrobić event i jakąś grę streamować, czy rzeczywiście będzie więcej. Ale tak, widzę, że streamy są dobre dla kanału, bo poznałem nowych ludzi. Wow, ależ ujęcia. Tylko to chyba nie jest normalna kamera z gry. Nie jakiś replay. Ale spoko, że samoloty są. Pościgałbym się z samolotem. Mogę siebie trochę ściszyć. Ależ proszę. Dobra, ściszyłem mikrofon, dajcie znać, czy jest lepiej. Nie, mam nie ściszać? Tame, unpredictable waves on the open ocean, rapid waters, or narrow rivers. Uwaga, mówię, możecie powiedzieć, czy jest teraz spoko. Czy znowu podgłośnić?
Ogólnie wiem, że każdy ma inne słuchawki w domu, inne głośniki, inną głośność wstawioną w systemie, więc ciężko będzie zrobić tak, żeby wszystkim pasowało, ale... Dzięki Cereza, naprawdę... Fearless pilot rule the skies, spin between buildings, through the clouds, among stunning... Dzięki Maniek, dzięki za suba. Okej, to jak jest cudnie, to ja się cieszę. Trochę taka niemrawa ta prezentacja wydawała mi się, a wam? Znaczy fajnie, że właśnie jest ta różnorodność i samoloty, i te samochody terenowe i tak dalej. Ale troszkę tak brakowało w tym wszystkim fanu. High-octane contests await you. Take the lead on modernation. You've had a glimpse of the crew 2. Ta lista na dole na kanale to nie jest oficjalna lista, to jest automatycznie jak się wpłaci przez tą stronę, która tam jest w linku. Niestety jak ktoś wpłaca bezpośrednio przez YouTube'a, to właśnie tam nie pojawia, przepraszam. Muszę coś z tym zrobić. Dzięki Ipak, naprawdę staram się, no, więc cieszę się, że ktoś zauważa. Jak myślicie, co teraz? A, South Park. O, znaczy tą grę już tyle razy widziałem, ale no, to South Park. Czekam, bo jest śmieszne. Why would the Freedom Pals help us? We send a spy, someone in our group who pretends to want to switch sides and join Freedom Pals. Somebody who they don't know very well. All that's fair in love and war, Freedom Pussies. You fucking animal. You've got problems, new kid. Whatever you did last night got a lot of people's attention. Bad people. If you need information, just know you can rely on Call Girl. Who the fuck is that? So I guess now any fucking asshole thinks they can be a superhero. Ale przynajmniej gry pokazują na tej konferencji. Zawsze lubię jak się skupiają na grach, a nie właśnie na marketingowej gadce, czy mówieniu o statystykach, czy innych jakichś pierdołach. O tym jak to słuchają feedbacku i tak dalej. Eric, you must listen to me. Get out of my head, Timmy. Your franchise is going nowhere. Face the truth, Eric. You guys are kind of douchebags. He just called us douchebags in my mind. He did? Southpaw, the fractured but home. Available October 17th. Nareszcie podali datę premiery, miejmy nadzieję, że już się nie zmieni. No, cieszę się, że komuś przynajmniej się podobały te króliki z Marianem, bo mi się też podobały. O! Cóż to jest? Blood Dragon nowy? Jakieś retro. There was this sort of synergy of, well, we're looking to do something interesting. What the hell? We've got this division, and you're looking to sort of bring, you know, what sense you have of storytelling. Okej, jestem zaintrygowany. Into the context of VR. You can, for the first time, A, VR. Dobra, już nie jestem zaintrygowany. That's a really good word for it. We want you to take off the gear and still feel unsettled. Whilst working with Ubisoft, we stumbled across some fascinating research that had begun in the late 90s. Essentially, neuroscientists had figured out a way to upload brain data,
trauma. What the hell? Emotions, To jest naprawdę to the digital space. ciekawie zaprezentowane. And with Ubisoft, we've recreated in virtual reality one such test subject. So we'd like you to come and join us and experience the Walter test case for yourself. Again. Co tu się wyrabia? To niepokojące. Ten koleś wygląda na zaniepokojonego. Nie, Cereza, nie posiadam właśnie żadnego VR-a, dlatego mówiłem, że nie jestem zaintrygowany już. Nie było nic o Splinter Cellu jeszcze. Chciałbym, żeby było, ale... Interesting. Ciekawe, czy pokażę jakiś gameplay, czy na tym się skończy. Okej, chyba na tym się skończyło. And now, I'm happy to share a new surprise with you. Powiedział happy czy apy? Building on the legacy of one of our most popular worlds, the super talented teams of Ubisoft Singapore came up with something really unique. So I want you to see that and enjoy. Thank you. Dobra, nowe IP. W Singapurze robione. Się spodziewałem, są jakieś gierki Indii, ale widzę, że chyba ważnego. While whetting the appetites of those they fear most. Pirates. On powiedział Pirates? Okej. No właśnie, piraci. Ale proszę, pokażcie chociaż gameplay, bo widzę, że się zanosi na trailer CG. Yes! Bitwy morskie potwierdzone. Chyba. Wzięli silnik bitew morskich z Assassina i zrobili z tego grę. Obecnie w sumie ogrywam... Właściwie zacząłem grać w Evil Within, bo sobie kupiłem na PC wczoraj, żeby skończyć przed 2. I właściwie w to teraz gram. No jestem ciekaw, co to za gra. I też mam nadzieję, że to nie jest karcianka. Assassin's Creed Black Flag Trading Card Game. Obawiam się, że też, że to może być jakaś multiplayerowa gra. Bo tak pokazują różne postacie. W sensie, że można być różnym skustomizowanym kapitanem. I pewnie multi oparte o bitwy morskie. Co w sumie nie jest złe. A i w Injustice 2 ostatnio w sumie sporo gram i w sumie to można by ewentualnie pograć po necie. A no i w Wipeouta. A Evil Within na razie zrobiłem kilka rozdziałów i mi się podoba, mimo że wcześniej jak grałem na konsoli to mi nie podeszło głównie przez słaby framerate i toporne sterowanie. Na PC jest spoko.
Czyli takie For Honor, tylko że z bitwami 120 morskimi. days. That's how long the average pirate survived a lawless life on the seas during the golden age of piracy. I'm Justin Farron, the creative director for Skull and Bones. And this is your chance to not just survive, but to climb the food chain and surpass the legend of every pirate who ever sailed the high seas. Since bringing innovative Znaczy ja nie wiem czy multi, tak zakładam. Może jednak będzie tryb single player. A tactical action game where we take that naval combat to the next level, mastering the ocean and its winds at the helm of ships armed to the teeth. Skull and Bones takes place in a shared systemic world where you can sail solo or form a gang of pirates with your friends and together terrorize the trade routes of the Indian Ocean. Taki Season Wildlands after season, you'll collaborate and compete z with other piratami. bloodthirsty players, even execute ruthless betrayals in order to become the ultimate pirate kingpin. Now I'm proud to share with you the Loot Hunt, one of Skull and Bones' 5 versus 5 team-based PvP modes. Pokażą multi. We Mamy... just received intel that merchant convoys rich with treasure are sailing just off the coast of Madagascar. Niech potwierdzą faktycznie, że jest kampania single There are player. other pirates also looking to plunder the PvP disputed waters of the Indian Ocean. Ale przynajmniej pokażą gameplay, więc spoko, szanuję. The Priscillus Shallows of Madagascar. Located on the cusp of a bustling trade route, it is the perfect place for an ambush. Here is our gang of pirates, the Raiders, going head-to-head with a gang of rival players, the Cutthroats. Victory goes to the team with the most loot at the end of the hunt. No właśnie, ostatnio Ubi dosyć ostro ciśnie gry na tę samą modłę, czyli właśnie levelowanie, always online, nastawienie na multi. For tactical advantage in battle. To reap the most rewards, it is best to split up, some going inland, others keeping to the open sea. Each warship has unique strengths. The frigate's hull Nie no, jak ktoś chce, to niech pyta. Dopóki nie jest to spamowane 100 pytań na minutę, to jest spoko jak dla mnie. is devastating up close, with a battering ram designed to break any resistance. The sloop of war kills from afar, with its crippling long-ranged mortars and precise long 9 cannons. Ej, spoko, ale nawet jeżeli to będzie tylko multi, to i tak bym sobie w to pograł. Bo piraci i okręty i armaty. Ja pamiętam For Honor, nawet mam i odpalałem kilka dni temu, żeby zobaczyć nowe postacie. And so are your rivals. Store the goods, then back to your station. The team that escapes with the most loot claims victory. Searching for more targets on the horizon, our sloop of war spots a rival pirate ship further Chciałbym tylko, żeby przybliżyli dokładnie, jak będzie wyglądała struktura gry. Czy to faktycznie jest tylko misje, multi i levelowanie i otwieranie skrzynek z lootem. With its heavily reinforced hull, our frigate swoops in to save the day, bearing the brunt of the damage. Nie wiem jak na konsolach, ale na PC nie miałem problemu ze znalezieniem meczu For Honor. Więc wydaje mi się, że nadal ludzie grają. Our gang of pirates is now taking aim at the frigate. To zależy, jeżeli to będzie gra za pełną cenę, to nie wiem, ale ogólnie tak, kupiłbym to. Kupiłbym to i pograł sobie trochę. Tak 10 godzin i starczy.
Ale właśnie to jest w sumie coś nowego, jeżeli chodzi o grę multi, taka bitwa okrętami. Znaczy wiem, że jest to coś się takimi współczesnymi bardziej, znaczy okrętami chyba z czasów II wojny światowej, już nie pamiętam jak to się nazywa. Ale jest też takie multi-only, free-to-play, gdzie się pływa niszczycielami i innymi takimi okrętami. No ale piraci fajniejsi. Ja polecam For Honor duele, bo w duelach się nie liczy nasz gear. Nie liczą się statystyki naszego sprzętu, tylko skill. The pirate hunter defenses are so strong that the only option is escape. The brigantine is sacrificing herself to buy time for the frigate, who carries the most loot. No, piraci wracają do łask, spoko. Szkoda, że film właśnie nie był lepszy. Aczkolwiek też nie był jakiś totalnie beznadziejny. Może właśnie ostatnia gra zapowiedziana na tej konferencji Ubi to będzie hero shooter od Ubi. Na przykład taki crossover postaci z różnych światów Ubi, czyli z Assassinów, Division, Splinter Cell i tak dalej. O nie, podsuwam im głupie pomysły. I'd like to invite you to play the loot hunt at the Ubisoft booth at E3. And please register for our live phases online. Można się zarejestrować do bety. Jedziemy. The world of Skull and Bones is one that evolves. When you act, it reacts. That if I did not kiss the girls, my lips would grow a moldy. Way ho away, we'll haul away. No niestety właśnie chyba nie będzie można faktycznie odchodzić od steru, no bo to ma być gra raczej o bitwie okrętów. Mi to nie przeszkadza, no bo taki zamysł. Więc nie ma tam pewnie takiej potrzeby. Jesień 2018, to jeszcze trochę. O, chyba będzie Just Dance. No to już Sony przegrało, pozamiatane. Chociaż nie, to będzie przecież też na PlayStation, boże. Czyli Sony wygrało. Jednak nie mogło się obyć bez tanecznego numeru na konfie Ubi. Teresa, to może coś zamów w takim razie. O nie, to będzie jeden z tych momentów. Ale no trudno w sumie się dziwić, że to promują, bo to się sprzedaje, no. Czy wy jakbyście mieli produkt, który się sprzedaje i wygląda tak, to co, nie sprzedawalibyście go i nie reklamowali? O fuck, dopiero teraz zauważyłem tą pandę. O, może potwierdzone, że to jest panda z Tekena w Just Dance. Czy to jest jakaś znana piosenkarka, którą powinienem kojarzyć? Bo właściwie to nie wiem.
Może ktoś mi dać znać? A, jest nawet podpisane, no to spoko, ale nie znam. Dobra muza, co chcecie. Widziałem jakby co konferencję Bethesdy. Nowy Wolfenstein zajebisty. Nie no, nie zgodzę się, że nikogo to nie jara. Może nikogo, kto tam siedzi na widowni i tutaj ogląda, ale... Ale sporo ludzi się jara tą grą. Ale dobrze, że przynajmniej odegrali numer i tyle z tej prezentacji tej gry, więc spoko. You use it as a telephone. You use it as a camera. It's your music player, your flashlight, calculator, and GPS navigation device. But now, finally, the most high-tech company in the world has unlocked the mobile phone's true potential, so that it can do what it was truly meant to do. We are playing Cowboys and Indians. Gra South Park na telefony. Hey, new kid, we need you to come play with us. Put on some cowboy shit and meet us outside. And bring your phone. Whoa, we're playing Cowboys and Indians, dickhole. Inuits are technically Native Americans. This new kid puts me to shame. I zdaje się, że pewnie to wyjdzie jeszcze przed tym... South Parkiem, który wychodzi na konsolę. A nie podali daty, spoko. Ej no, śmiejecie się, ale w sumie ogromny rynek to jest gry na mobilki, tylko trzeba się przebić. A z tym trudno, bo tych apek przybywa z dnia na dzień, codziennie nowa gra praktycznie jest w storze. Jakby co na te dźwięki, to mój pies. Przed chwilą. Atlas. Jakieś kosmosy, już się jaram. No Man's Sky 2. Nova took us to the stars. A ja na razie nie mam w sumie jakichś wątów do tej konferencji. We had no idea what was waiting for us. The Legion. It consumes everything in its path. No dobra, to nie jest No Man's Sky, bo jest fabuła. O! What the hell, gra na Switcha i to w dodatku dziwna gra na Switcha. The Crew już było Level Up Gaming. Chyba dobrze to mówię. Bo nie wiem, czy powinien wymawiać te cyferki. Let's even the odds. Judge, we need to buy time for me to jumpstart the engine. Widzę, że Ubi ostro atakuje Switcha, ale to fajnie. O, ale ten kontroler troszkę mnie niepokoi. Starlink. A to w ogóle będzie na wszystko. I ten kontroler będzie... No nie wiem, no... Bierze? Hi, I'm Matt Rose, producer at Ubisoft Toronto. Like many of you, I grew up in the 80s, obsessed with sci-fi, animation, comics, and of course, all the really cool toys. At Ubisoft Toronto, we built a team with a dream of bringing those amazing childhood memories back to life for a new generation.
Starlink Battle for Atlas allows you to take control of a team of star pilots in a massive, No, nie powiem, ten kodek wygląda dziwnie, ale pomysł sam w sobie wydaje się ciekawy. From the Forgotten Legion. Build your custom starship and then adapt to new challenges on the fly. Link extra armor and heavy weapons to take on a huge Legion. Szkoda tylko dla mnie, że powiązali to właśnie z jakimiś zabawkami i figurkami. Wolałbym po prostu grę. Jakoś nie bawią mnie te wszystkie tego typu gry jak Skylanders. Collect your way with both physical starship collectibles and digital versions available, and even take your game on the go using the power of Nintendo Switch. Power of Nintendo Switch. Visit starlinkgame.com for more information and stay tuned for many more surprises over the coming months. Thank you. No tak, typ trochę był zestresowany, ale w sumie nie dziwne, świeże IP, które każdy właśnie będzie oceniał wnikliwym okiem od razu, czy fajne, czy nie, po jednym trailerze. Hi, I'm Rebecca Kutaz. Czemu pokazują Steep? Jakiś update albo DLC? I'm the studio director at Ubisoft Annecy. It's a pleasure for me to be back on stage after our announcement at E3 last year. And we have had since then a full year of support and continuous development of Steep. Since the very beginning of this project, we have been working with athletes and we have always been impressed by their passion and dedication. We learned how one champion spent 300 days a year on a trampoline to practice for that perfect landing. We learned how others make more than 6 million turns to practice for the 15 they have to race in competition. These athletes, they travel to the Też world właśnie... to train with the best. O, jest napisane jak się nazywa. Okej, no w Polsce, gdyby chodziła do szkoły, miałaby ciężkie życie. And dedication that goes well beyond our everyday lives. And when you talk to the very best of these men and women, you realize that there is something they always have in back of their minds at all times. It's a dream that takes years of preparation for just one go at that unforgettable moment. This December, with our first Steep expansion, this is a journey you will take. Dodatek do Steep. Ciekawe czy płatny, czy za darmo dla wszystkich. Już się w sumie przyzwyczaiłem do tego logo Ubisoftu. Nie razi jakoś tak bardzo. No w Raymana ja niestety też wątpię, aczkolwiek nie pogardziłbym. Właśnie, w sumie nigdy nie zagrałem w to Steep, nawet jak było za darmo. Nie wiem, nie chciało mi się jakoś tego ściągać totalnie. Tak, no słyszałem, że gra jest ogólnie zrobiona dobrze i dostarcza rozrywki, ale chyba po prostu nie bawi mnie jeżdżenie na wirtualnych nartach. O, na grudzień akurat, na zimę, dobrze pomyślane. Zamiast jechać na narty, kupujesz DLC do Steep i wychodzi taniej. To chyba Far Cry. Już.
Więc tak wygląda zły ziom. No dobra, teraz liczę na soczysty kawałek gameplayu. Elek! Dzięki. Już w sumie 15 zł. Nie wiem jeszcze jak to w sumie wypłacić z Google'a, ale się dowiem. I kupię piwo. Także dzięki raz jeszcze. Miło mi, naprawdę. Today, Hope County's been overrun by a fanatical cult. You find yourself trapped deep in cult territory, cut off from the rest of the world. They've closed the roads. There's no cell phone signal, no 911. People are fucking scared. A w sumie spoko mu to wyszło. Szanuję. And just up ahead, the small town of Falls End has been completely overrun. If you're gonna survive, you and your guns for hire are gonna need to save it. But to do that, well, you're gonna need to raise some hell. Nie wierzę naprawdę w kolejne pytanie o konferencję PlayStation. Przepraszam. O, rewolwery potwierdzone. O, jest piesek. No właśnie słyszałem, że można mieć pieska w Far Cry'u, więc od razu plus dla wielbicieli zwierząt. Jest tagowanie. No, na razie wygląda jak Far Cry, zdecydowanie. Water tower, got it. Widzę, że Far Cry naprawdę wzbudza emocje. W sumie się nie spodziewałem mimo wszystko. Znaczy ja też czekam, bo lubię tę serię. I tym razem w końcu zagram na premierze na PC, tak jak się powinno grać w FPS-y. Bo niedawno dzięki panu Dead Poison Twittera dostałem kod na Far Cry'a 3 na PC i gra się o niebo lepiej niż na konsoli. Jaki montaż. No tak, mówili, że można całą grę przejść w koopie przecież. No to fakt, że na razie nie pokazali niczego, czego nie widzieliśmy w poprzednich częściach, oprócz tego, że setting jest nowy. Ale spoko, są tiry. O, nie zwróciłem uwagi, że figurka Bassa była. Spoko rzecz. I co? Jak wrażenia z Far Cry'a? Już przekonani, że kupujecie, czy raczej jeszcze czekacie na więcej? Ale to nie była muzyka country, raczej to był blues. O! Nawet już jest w grze fizycznie to logo, spoko.
Where's your master? I don't deal with domesticated. Hey, the fuck? I ain't got no master, but I do have your little toy. Show me the idol. Show me the redeemer. Here you go, mate. Yo, hand it over. O, czyżby w końcu Don't do late. Beyond Good and Evil 2 chyba wraca. Ekskluzyw na Switcha. What? What? That's Swiss fucking chocolate, pig. Bon appetito. Tak, to już potwierdzone. Ten dodatek będzie za 30 euro, bo to będzie standalone. In this fucking city. After that fucking bastard! Grab my chassis, Noxy! Szkoda, że to CG trailer, ale fajnie, że ta gra w końcu wraca. Klimat trochę mi przypomina Piąty Element w sumie. Mam nadzieję, że po tym trailerze pokażą gameplay z tej gry, bo jeżeli to będzie wszystko, to trochę smutek. Tak, klimat fajny, no tylko to nadal tylko jest animacja. W sumie ja już straciłem wiarę, że to się kiedykolwiek pojawi. Ale widać, że jednak jest. Podoba mi się w ogóle ta bohaterka, która jest tą małpą. Jego partnerka. Podoba mi się jej design. W ogóle design tych wszystkich postaci mi się podoba i tego świata. True freedom lies beyond. W sumie indyki od Ubi prawie zawsze były spoko, więc też chętnie zobaczę. O, może zrobią z Beyond Good and Evil No Man's Sky. Ale dopiero teraz ludzie się zorientowali, co to było. Właśnie muszę przesunąć te logo, żeby było w innym miejscu, bo zasłania kamerę. Teraz w sumie jakoś to dopiero zauważyłem. Thank you very much. Także tak, jest kamerka. Thank you. First of all, I want to say a big thank you to all the teams who worked very hard on creating all this world. Again, thank you to all these teams. Widzę, że są naprawdę podekscytowani, albo biegli przed chwilą, bo się spóźnili. With all my heart. Thanks, Eve, for making this happen. This is just amazing. And also a special thanks to the fans of Beyond Good and Evil for sticking with us for so long. Tylko jeszcze zróbcie to dobrze i pokażcie gameplay i będzie zajebiście. 15 years. Almost. Na razie Cereza, cześć. Our story takes place before the birth of Jade,
in a multi-ethnic, multicultural human society in a distant solar system. It is a time when corporations create hybrids czyli to jest labs prequel. and enslave them to colonize the stars in order to compete for power and cosmic resources. With our crew of crazy and unforgettable characters, we fight in the name of freedom and the right to determine our own fate among the stars. Kurde, naprawdę podoba mi się design tego We wszystkiego. will helm massive starfaring vessels through territories as spectacular as they are dangerous. We've been working very hard just on the technology during 3 years. And today, we have a seamless online playground where we can travel across space at the speed of light. Kurczę, a dlaczego We online? can What the hell? explore Ja chcę single mysterious player. cities and discover unknown lands by ourselves or with friends. And we want you to participate in the making of this great adventure. Join our Space Monkey program. Space Monkey program. Czemu oni teraz wszystkie gier muszą robić And help us online? make Beyond Good and Evil a world that will challenge us and bring us together for thousand adventure, thrills and fun. And please, Eve, just join us. This is. Thank you. Thank you. Nie wiem, czy to wyreżyserowane, ale w sumie robi robotę, wzruszająco trochę. Widać, że naprawdę przejmują się tą grą. You have been able to achieve, and you and I, and all the teams, have the power of creating games that will amaze. Czyli wydaje mi się, że to jest koniec, And I skoro think video games can help us to grow and to get better. So thank you very much. Thank you. skoro już się wszyscy zbierają. Czyli that's all, folks. Znaczy jeszcze nie kończę streama, jeszcze chwilkę, ale... So now, I would like to thank everyone here in the room and those who are watching us from home. Thank you for listening today and thank you for playing our games. So to all the teams at Ubisoft, thank you for your incredible imagination and enthusiasm. No, jeszcze za mało by cokolwiek wnioskować o tej grze. Szkoda, że właśnie multi, ale świat mi się podoba, więc chociażby z tego względu chcę sprawdzić, co to w ogóle jest. O! Są króliki jeszcze na koniec. Okay, wait, look, most importantly, it's not over. The show is not over, folks. We're gonna send you back to the home base behind the theater. We have 30 minutes of an exclusive, what is it, Assassin's Creed Origins exclusive gameplay. 30 minutes right now. Let's go back to home base outside the theater. Thank you for watching. It's not over, stay tuned. Holy shit! Oh my God. Hey there, folks. What a show and what an ending, huh, guys? Wow. That was amazing. Fantastic. No, It was wygląda na to, że to koniec. games, and we've got more Również great dziękuję games to wszystkim show za you right now. oglądanie. Specifically, Assassin's Creed Origins. I'm Dzięki Chris Pecetowi Waters, za joined by świetne Henry Dwong, modowanie. and Ash Ismail from the Assassin's Creed Origins team. And let's get right into it, fellas. Dla Here, mnie without tak further ado, naprawdę we've got 30 minutes of w sumie exploring the open world in Assassin's Creed Origins. najfajniejsza była gra z Mario. No i Far Cry wyglądał spoko, ale jednak to wygląda na kalkę. O! Jest Assassin. Just so everyone knows, this is a living game. We still have a ways to go to finish off the game and completely polish it, so we might see some hiccups along the way. But we fully assume that we're Nie no, bez przesady z tym, od razu nienawidzę Ubi. No kiedyś jeszcze zrobią Raymana. and it's finally exciting to be able to show it and have people play it and send us feedback. So here we're gonna go. Carl is gonna show off his skills. His gazelle rustling skills. Spoko, Sparto, następnym razem też możesz dostać moda. Ale wątpię, czy jak się 3 skończy, to już pewnie nie będzie takich tłumów na streamach. He's gonna use Senu, right? That's right. Senu. Nie ma za co, Kinej, dzięki, że wpadłeś i dzięki za oglądanie. So right now Carl's using her to tag the enemies, but also tagging opportunities in the camp.
No, dzięki wszystkim. No ja jak mówiłem na Sony nie czekam, bo po co? Obejrzę sobie na spokojnie rano. I w sumie będę w lepszej pozycji, bo wy wszyscy już będziecie wiedzieć, co się pokazało, a ja dopiero będę miał wszystko przed sobą. Było fajnie niż wczoraj? No to znaczy, że cię wyrabiam. No dzięki. Trzymajcie się. Yeah, so by going a lot more action RPG, what's happening here is that right now Bayek is level 20 and he's facing off. Ja muszę myśleć lepszym setupem, żebym nie odwracał się bokiem do kamery, jak mówię, znaczy jak czytam czata. Challenge fight in this part of the world, and we'll see that as we'll see later on. There's another camp with enemies that are level 25. And you'll see that the feedback is slightly different. This is to really clarify to people levels matter. Ciekawe ile z tych premier, które są na październik, będzie przeniesiona w którymś momencie. Ale no jakieś się zatrzęsienie zrobiło, to fakt. Dzięki Marku, na razie. More capacities, more abilities, stronger weapons. So you might want to think twice before taking them off, or get some better gear, or just light your arrows on fire. Yes. Ooh. Apparently. What are you doing there, Carl? I think I'm gonna cause a little bonfire down here. Why not? Because it's not hot enough. Yes. Just a little more warmth from the bonfire. Speaking of which, my feet are on fire. We are in the middle of the sun right No, na now. razie Nelek. Dzięki jak zwykle za wszystko. Za pieniądze na piwo. Method acting is, you know, Bayek is warm right now. You think that hood is like, you know, keeping him cool? That hood is warm, and I will. Ja też już będę się zbierał. Jak chcecie, no to wiadomo, link do konfy Ubi jest. Mogę jeszcze raz wkleić. So that's something that we fully embrace in here. So all the NPCs of the world, all the humans. Możecie sobie wejść i oglądać sami ten gameplay z Assassina. Ja niestety muszę się brać za montowanie dalszych materiałów. Znaczy niestety, lubię to, ale po prostu trzeba to zrobić. Co wy wszyscy macie z tym Wiedźminem, naprawdę? Nie wszystkie gry są inspirowane Wiedźminem. RPG były na długo przed Wiedźminem. I to takie z otwartym światem też. Nice job, Carl. So here we go. So we just picked up a bow. So this is something that's really important Na razie Joshua. In Assassin's Creed Origins. It's gear. Goodbye, terrible. He was so kind to you. Będziemy się żegnać do końca gameplayu? Nie wiem, bo ten gameplay ma trwać pół godziny, a niestety nie mam dzisiaj tyle czasu. So we picked up a bow. And we saw that it was a blue bow, which means that it's a common Więc weapon, so rarities do kończę streama. The more rare the equipment is, the more attributes it has, the more properties. Tak jak mówiłem, So as opposed to just does some more dzięki damage, wszystkim it cannot have other properties, fajnie było. Konferencja sama w sobie mi się w sumie podobała, no po prostu fajnie, że pokazali gry, ale fakt, że nie było takiej gry, która totalnie by jakoś mnie zniszczyła. Mario mi się bardzo podobało, no ale wiadomo, to jest turówka z Mario. And some weapons charge differently than others, so this is part of the depth of the combat that we want players to mess around with. And this is a whole new combat system, you guys. Boom, headshot. Mówią, że się inspirowali Wiedźminem, bo to Wiedźmin, która gra jest na topie, a Wiedźmin czym się inspirował? Przecież to nie jest totalnie oryginalny koncept. Więc no, moim zdaniem porównywanie każdego RPG do Wiedźmina jest troszkę... No, przesadzone, powiem tak. Jest loot. Military locations are great for finding equipment and new gear. XCOM Mario najlepszy, to prawda. To be able to upgrade Bayek with new weapons. Loot all that. So here we found a bow. Oh, we leveled up. Kolektorki nikogo. Nie no, ale tak na serio. Bardzo mało ma edycji kolekcjonerskich, bo w sumie... Jakoś mnie to nie fascynuje. Yeah, it's more of a graph. What that means is there are flavors. So on the one side, what you see here is the Master Seer. This is more the abilities that are aligned with. No na razie, do jutra. So manipulating the No w takim razie teraz już oficjalnie gaszę streama. Trzymajcie się. Do zobaczenia na następnym streamie. Jeszcze chyba jakieś konfy zostały. Zobaczymy.